Cześć wszystkim! Dzisiaj jedziemy na ogródki działkowe zainstalować tą oto kamerę. Więc widzimy się już na miejscu. No i dobra, jesteśmy na działce i dzisiaj montujemy tą oto kamerę na tamtym budyneczku małym, żeby monitorowała tutaj oto ten ogródeczek. Jak pamiętacie, na tym odcinku montowałem te dwie kamerki. Dobra, kamery mam zamontowaną. Tutaj jedna i tutaj, jak widzicie, druga. I to wystarczy. Nie ma co tutaj kombinować więcej. Jedna i druga w rogu zamontowana. I dużo osób pytało się właśnie, jakie kamery polecam na ogródek. Właśnie te kamery, które są zamontowane, plus taka kamerka w zupełności wystarczy. I teraz po wejściu na naszą stronę ozicam.pl przechodzicie kamerę IP. Następnie po lewej stronie macie filtr. Wybieracie kamerę IC i te wszystkie kamery posiadają komunikaty głosowe, które jeżeli wybierzecie, kamera może wydobyć z siebie, jeżeli ktoś wejdzie w dany obszar. I teraz na działce mam zainstalowane tego typu kamery. Jak widzicie, do wyboru jest czarna i jest również biała. A dzisiaj montujemy tą właśnie kamerę, taki oto model. Ze względu na to, że mają też komunikaty wbudowane. Jeżeli mnie nie ma tutaj na ogródkach działkowych, to mogę sobie ustawić taki komunikat, wyznaczyć obszar, który jeżeli ktoś wejdzie, kamera wyda komunikat dźwiękowy i może wystraszyć taką osobę, która weszła na daną posesję. To jest prywatna własność. Proszę stąd wyjść. I teraz będzie reagować za każdym razem, jeżeli ktoś wejdzie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to nie jest stuprocentowa ochrona, ale każda dodatkowa ochrona jest jak najbardziej pożądana. Nie ma stuprocentowych zabezpieczeń przed włamywaczem. I jeżeli ktoś myśli, że se zamontuje super kamerę, to przecież jeżeli ktoś założy nawet kominiarkę albo czapkę z daszkiem i głowę w dół skieruje, to i tak nie rozpoznacie tej osoby. Dlatego też nie ma sensu inwestowania w nie wiadomo jakie kamery. Na działkach ogródkowych lepiej zainwestować w tańsze kamery, ale właśnie z komunikatami dźwiękowymi, żeby wystraszyć ewentualnie danego intruza. W tym momencie idę zamontować taką kamerkę i pokażę Wam, jak to wygląda. I teraz pamiętajcie o tym, żeby układać przewody schematem B, czyli pomarańczowo-biały, pomarańczowy, następnie jest zielono-biały, później jest niebieski, niebiesko-biały, zielony, brązowo-biały i brązowy. To jest schemat B, który tak samo układacie z jednej, jak i z drugiej strony przewodu. Mówię o tym, ponieważ dużo osób o tym się pyta, więc dla jednych jest to jasne, a dla innych może nie. Dlatego też warto o tym wspomnieć. Jak już macie ułożone te kabelki, musimy sobie je przyciąć. I teraz, jak mamy po lewej stronie pomarańczowo-biały, końcówkę bierzemy tym dzynzelkiem do dołu, wkładamy. I jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem. Nie zdzieramy otuliny z tych kabelków, bo zdarzyło się, że kilka osób zdarło właśnie otuliny z tych przewodów, dopiero końcówkę nakładało i nie wiedziało, dlaczego to nie chce działać. Ta końcówka, którą nakładacie na ten przewód, ona przebije się przez tą otulinę, dzięki temu dobrze się trzyma i wszystko działa. Do puszki dajemy adapter PoE, podczepiamy go. Teraz go będziemy chować. Tutaj sobie wyjmiemy. Dzięki temu podłączymy kamerkę i zamocujemy do puszki. Więc teraz całą puszkę mocujemy na tą szopkę. Puszka przymocowana. Teraz podłączamy kamerę i wszystkie te przewody chowamy do tej puszki. Nie ma za bardzo co się pitolić. Jeżeli się coś tam zagina, to nie ma się czym przejmować. Równamy sobie kamerę. Przykręcona jedna i zostaje jeszcze jedna do przykręcenia. Kamera zamontowana. Od strony domowej zakładamy drugą część adaptera, wpinamy oczywiście pod adapter kabel. Na razie sobie zrobiłem dłuższy, później przyjadę w dzień, bo teraz to już zaraz będzie pochmurno i sobie skrócę ten przewód. Natomiast druga część adaptera będzie wpinana do tego routera, który też już ma ponad 1,5 roku. Następnie podłączę też zasilacz regulowany, bo jak już wspomniałem, ten przewód ma ponad już 20 metrów, stąd też będzie spadek napięcia. A jak będzie spadek napięcia, to kamera może nie działać. Natomiast jeżeli dam regulowany zasilacz, to wtedy nie mam problemu z tym, że
będzie spadek napięcia. Dam sobie 13-14 V i kamera wiem, że będzie na 100% działała. I teraz kamera jest już zamontowana. Jak widzicie, mam dwie kamery, to jest mój rejestrator w domu, a tutaj są dwie kamery, które mam zamontowane na działce. To jest pierwsza z nich i to jest tamta kamerka biała. I jeszcze mam w tym miejscu kamerkę, a teraz muszę dodać trzecią, którą już zamontowałem, więc robię sobie plus, tu anuluj, inne sposoby i kamery w pobliżu. To już na pewno znacie, jak już oglądaliście moje filmy. Wiem, że ta kamera ma adres 1.7, dodaję sobie, mam kamerkę dodaną, otwieram i zobaczcie. I teraz mam cały ogródek monitorowany. W tym momencie, jeżeli ktoś wejdzie tam, kamera powiadomi mnie, jak również też może wydać komunikat dźwiękowy, ale najpierw ten komunikat trzeba ustawić. Więc w ustawienia, alarm inteligentny, następnie tryb alarmowy i tutaj jak widzicie syrena. Włączymy sobie, to jest prywatna własność. I teraz wystarczy, że włączymy to. Mamy włączone. I teraz sprawdźmy, jak to działa. To jest prywatna własność. Proszę stąd wyjść. I bez problemu mówi. Jeszcze podgłośnimy sobie, ponieważ jest to dosyć cicho. No. Z 50 ustawimy na 99. Dobra, sprawdzimy teraz, jak to działa. To jest prywatna własność. Proszę stąd wyjść. No teraz to słychać. No i super. I o to właśnie mi chodziło. Kamerka zamontowana tutaj. To jest prywatna własność. Proszę stąd wyjść. I teraz będzie reagować za każdym razem, jeżeli ktoś wejdzie. To jest prywatna własność, proszę stąd wyjść. Więc myślę, że w zupełności wystarczy. Taki montaż wykonuję nie pierwszy raz i wiem, że jeżeli na przykład jest noc, ktoś wejdzie i kamera wyda dźwięk, to nie jeden z Was by się wystraszył takiego dźwięku. To oczywiście nie jest 100% skuteczność ochrony, ale jakaś jest. Lepiej mieć jakąś ochronę, niż w ogóle jej nie mieć. I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Mimo tego, że przewód jest tak naprawdę stąd do tamtego pomieszczenia. O, Proszę stąd. teraz kamera mnie wykrywa, to od razu gada. Przewód gdzieś około 20 metrów ma, a i tak musiałem zwiększyć napięcie na 15 V. I to jest właśnie bardzo dobry przykład, bo często też montujecie i mówicie, macie 20 metrów kabla i oryginalny zasilacz nie chce działać. Nie chce, bo to wszystko zależy od kamery. Jedna kamera nie potrzebuje dużego napięcia i może nawet na 9 V działać, a inna kamera potrzebuje mieć 12 V. I właśnie jeżeli dłuższy dajecie przewód i jest spadek napięcia, no to trzeba zastosować albo zasilacz mocniejszy, kupujecie od razu, na przykład 14-15 V, bądź też regulowany. Ja dałem tutaj regulowany, bo na początku ustawiłem 13 V i było za mało. Zwiększyłem na 15 i kamerka ruszyła, bez problemu działa. I teraz wiem, że na przykład w nocy też bez problemu będzie działać, bo będzie miała wystarczające napięcie. Więc to jest bardzo dobry przykład, że nawet jeżeli macie 20-25 metrów przewodu, może to działać, ale nie musi.